Test hełmu numer 1. Wygląda na to, że działa, ale głupota zostaje. Auto znowu na podnośniku, a pod autem zalęgli się hipisi. Biegnie nam układ wchodzenia i ściągamy osłonę silnika. Czy nie, tak naprawdę chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak nam się silnik ma od dołu. Nie mamy co robić. My się nie widzieli. Jesteśmy w Houston. Gości nas Mariusz. I sytuacja wygląda tak, że płyn się leje, chłodniczy. Yeah. That's fine. No i busik kolejny raz na lawecie sobie podróżuje przez Stany. Zmęczył się po raz kolejny i chciał odpocząć. A my z Dewem jedziemy razem z nim. Przyjechaliśmy do pana Mariana i mamy nadzieję, że coś nam uda tutaj się naprawić. Wiemy już, że pompa wody jest zepsuta i stuka bardzo mocno, no ale będziemy szukać części i postaramy się naprawić, zobaczymy. Skąd tak szybko się pompę udało załatwić? Nie, zadzwoniłem do takiego sklepu, gdzie oni sprzedają. To jest taki warehouse, ja nie wiem, a wiesz, nawet ja ich w życiu nie widziałem, to zadzwoniłem do nich. I nie przysłali. I odjeżdżamy spod warsztatu Mariana. Szczęśliwi, niesamowici ludzie. Polecamy ten warsztat. Naprawiony. Wieczorową porą, po tym jak wóz do nas wrócił naprawiony, cały sprawny, gotowy do drogi, zabraliśmy się za jego sprzątanie, żeby się przy nim nie jechało. A Maniek się zabrał za koszenie trawy. To nie to podwórko! I zaczął nawet sąsiada ścinać, no. Tak się zapędził. Razem z Mariuszem, dzięki jego gościnności, dotarliśmy do Galveston i teraz będziemy chodzić na prom. Ja tam się trochę cykam. Spałeś? Patrz, tu jest! Ja pierdziu! Jesteśmy w parku stanowym Brazos, gdzie polujemy na aligatory. Yeah. Dotarliśmy wczoraj do Florydy, przejeżdżając przez 4 stany. I znaleźliśmy bardzo fajny nocleg nad jeziorem, zatoką. W zasadzie to jest
woda, która jest na wpół słona, na wpół słodka, gdzie są rechiny, które przypływają tutaj w nocy. Chciały nas zjeść, a my się kąpiemy i nas wygonili stąd. Uprzedzili, że możemy nie wyjść już z wody. I są tu też kraby. Tak. Nie były wielkości ciebie, ale tutaj śniadanko dzisiaj sobie zjedliśmy, pyszne, z kawką. I dzisiaj ruszamy na podbój Florydy. Dobra, wy wysocy to na kuchni. A to takie zdjęcie, a kto mi to tu Jesteśmy w hotelu, który został ogarnięty całkiem przypadkiem. Dokładnie tak. I dzięki uprzejmości pani Tereski mamy 3 pokoje wspaniałe. Wcześniej byliśmy w polskiej Polonii, w centrum Jana Pawła II, tak? Tak, w centrum Jana Pawła II. W Clearwater, na Florydzie. Kolejny dzień, poniedziałek rano, opuszczamy Bridgewater, panią Tereskę, która nas ugościła po prostu jak królów. Aż smutno. Tak, aż nie chce się stąd po prostu wyjeżdżać. Ja tu na pewno pewnie jeszcze wrócę. Na pewno pewnie, może poprawnie. Na pewno tu jeszcze wrócę. A teraz ciśniemy dokąd? Kentucky. Kentucky. Na fried chicken. Co? Dojechaliśmy do Tennessee i obowiązkowym punktem, moim przynajmniej, jest wycieczka w Jack Daniel's Distillery. Wchodzimy do środka. To źródło, ten strumyk jest wodą, która jest używana do produkcji Jacka Danielsa od samego początku aż do dzisiaj. I wody nigdy nie zabrakło i nie zabraknie. Jesteśmy w hali produkcyjnej. W naszej skromnej opinii pracuje tu 2 razy za dużo osób. Tak jest. 3 Polaków wystarczy, żeby obskoczyć tę linię. A 4, żeby nic nie wyjeżdżało. Pojedynek na śmierć i picie. To jest życie. Get ready for the next battle. Dotarliśmy do Kentucky. Będziemy teraz wchodzić do największej jaskini, jaka chyba jest, do Mammoth Cave, która ma aktualnie 390 mil odkrytych korytarzy, a podobno jest ponad 600 jeszcze nieodkrytych. Piotrek, boisz się? Tak, mam lęk wysokości klaustrofobii. So I think we've got everybody off the buses. So again, my name is Ranger Andy. I'll introduce Ranger Eric in a second, and he's going to be joining us as well. Wolność! Jadąc przez Kentucky, oczywiście nie mogliśmy pominąć znaczącego miejsca, którym jest
KFC, czyli Colonel Sanders. Dlatego idziemy skosztować kurczaków w panierce w miejscu, gdzie się narodziło ta restauracja. 1940 tak wyglądała okolica. Tak wygląda kubełek w oryginalnym KFC z całym pudełkiem ziemniaków. Zameldowany. Pokaż mięso. Jesteśmy goszczeni przez Arka i przez Magdę. Dzisiaj wybieramy się na zwiedzanie Washington DC, District of Columbia. Biały Dom, The Mall, Pentagon i takie. Pierwszy punkt naszej wycieczki po Washington DC, Pentagon. A to jest Arek i Madzia. Chowanie, gdzie byłem. Dokładnie takie same, wtedy tam było w trakcie remontu, więc nie mogłem go zobaczyć pewnie na okazałości. Compramos por internet. Wow! Jesteśmy w Międzynarodowym Muzeum Lotnictwa. Wiesz co chcę teraz powiedzieć? A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Tak jest. I whisky z kranów też leci. Prom kosmiczny Discovery, akurat ten był na orbicie okołoziemskiej dokładnie 39 razy. Przeleciał 240 milionów kilometrów, a jego załoga miała ponad 180 ludzi. Tak się wymieniali. Nagrywacie? Tak. Pozdrowieniami dla ludzi z pasją. Super. Tak ma być. Dziękujemy. Udało nam się dotrzeć do New Jersey, do Wojtka. Bus dojechał, my dojechaliśmy. Szczęśliwi, że mogliśmy dotrzeć tutaj do w zasadzie ostatniego punktu już naszej podróży. Ale smutni, bo będziemy się rozstawać, bo zostało nam tylko wysłać busa, spakować go, może trochę umyć. I podróż naszej całej szóstki dobiega końca. Wszyscy wracają do Polski, a ja zostaję w tej części świata. Chwilę posiedzę sobie jeszcze w Stanach, ponieważ dość mi się spodobały, a później jadę dalej. Ameryka Centralna, Ameryka Południowa. Cały świat stoi otworem. Ostatnia trasa busa na tym kontynencie jak na razie. No, mały smutek. Oddajemy busa. 3 miesiące temu go tutaj odbieraliśmy. Teraz go oddajemy i wraca do domu. Ostatnie parę metrów na amerykańskiej ziemi. Teraz najlepsza część podróży. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, daj mi znać, zostawiając łapkę w górę i pisząc w komentarzu. Ewentualnie, jeżeli masz jakieś pytania, to również możesz je tam napisać. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to nade mną jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży.